Cześć! Migmak, TIG. Obecnie dominują dwie metody spawania aluminium. Stopu o czystości technicznej pierwiastka chemicznego, znanego chemikom pod nazwą glin. W medycynie adiuwanty glinu znajdują szerokie zastosowanie w szczepionkach. Zapraszam na słów kilka o zależnościach kwas moczowy a aluminium. Tytułem wstępu należałoby wyjaśnić trochę groźnie brzmiące słowo adiuwanty glinu. W immunologii adiuwant to substancja powodująca wzmocnienie poszczepiennej odpowiedzi odpornościowej na podany antygen. Stosowana chociażby w celu zwiększenia skuteczności szczepionek. Taki idealny adiuwant jest obojętny wobec organizmu, to znaczy nie powinien wywoływać odpowiedzi swoistej względem siebie. Z uwagi na obowiązkowe szczepienia u dzieci, szeroko stosowane szczepienia przeciw grypie, a także dość kontrowersyjne szczepienia przeciw COVID-19, warto zastanowić się nad ich bezpieczeństwem oraz ewentualnymi skutkami ubocznymi. Na czym chciałabym się skupić w tym odcinku, to właśnie nierozpuszczalne sole glinu zawarte w szczepionkach, ich wpływ na organizm ze szczególnym uwzględnieniem poziomu kwasu moczowego. Jak to zwykle bywa, mechanizm działania związków glinu przez wiele lat pozostawał nieuchwytny. Kolejne doniesienia naukowe dostarczyły różnych teorii, które raczej były propozycją niż naukowym wyjaśnieniem. Immunostymulujące działanie adiuwantów zawierających glin po raz pierwszy opisano w 1926 roku. Glinowe adiuwanty wywołują skuteczną odpowiedź immunologiczną, w której pośredniczą głównie przeciwciała. Jednakże pomimo długotrwałego stosowania szczepionek z ich składem, mechanizm, za pomocą którego działają, jest jeszcze słabo poznany. W ogólnym ujęciu adiuwanty na bazie soli glinu działają na zasadzie mechanizmu wzmocnienia immunologicznego. Są zaangażowane w tworzenie antygenu, stymulację komórek prezentujących antygen, takich jak komórki dendrytyczne i makrofagi, aktywację dopełniacza czy stymulację stanów zapalnych i wrodzonych odpowiedzi immunologicznych. Ponadto istnieją doniesienia naukowe wskazujące, że pochłanianie cząsteczek soli glinu prowadzi do pęknięcia błony lizosomów, odpowiedzialnych głównie za trawienie i degradację niektórych struktur. Oprócz tego, w odpowiedzi na obecność związków glinu uwalniane są silne cytokiny zapalne, takie jak interleukina 1 beta i interleukina 18 oraz wiele innych, głównie za sprawą silnego wpływu na limfocyty T klasy CD4. I co najważniejsze z punktu widzenia tego odcinka, to że adiuwanty glinu zwiększają odporność adaptacyjną poprzez indukcję kwasu moczowego. Badania przeprowadzone na myszach potwierdziły, że dootrzewnowe wstrzyknięcie szczepionki z adiuwantem soli glinu prowadziło do znacznego wzrostu poziomu kwasu moczowego w płynie dootrzewnowym. Na podstawie tych odkryć z roku 2008 roku rozszerzono analizy uwzględniając różne formy związków glinu, takie jak nanocząsteczki oraz mikrocząsteczki, a także ich zdolność do indukowania produkcji kwasu moczowego. Dowiedziono wówczas, że nanocząsteczki są silniejsze i wykazują wzmożoną aktywność adiuwantową w stosunku do mikrocząsteczek soli glinu. Najprawdopodobniej związane jest to ze skuteczniejszą aktywacją w wywoływaniu endogennych sygnałów, takich właśnie jak kwas moczowy. Bazując na tych doniesieniach, oczekuje się korelacji pomiędzy hiperurykemią a silniejszym wzmocnieniem immunologicznym. Warto wiedzieć, że aluminiowe adiuwanty są obecnie stosowane w kilku szczepionkach przeciwko chorobom zakaźnym dla ludzi, w tym szczepionkach przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, wąglikowi i chorobom wywołanym przez Haemophilus influenzae, a także przez wirusa brodawczaka ludzkiego. Niektóre szczepionki weterynaryjne do ochrony zwierząt jadalnych i zwierząt towarzyszących przed chorobami zakaźnymi są właśnie formułowane z aluminiowymi adiuwantami.
Badania dowodzą, że adiuwanty zwiększają odsetek zaszczepionej populacji, u której poprawnie rozwija się ochronna odpowiedź immunologiczna. Korzystnie wpływają na czas trwania odpowiedzi immunologicznej, a także mogą pozwolić na mniejszą liczbę immunizacji oraz zmniejszenie ilości antygenu na dawkę. Chociaż eleganckie i pouczające z punktu widzenia biologii i medycyny, pozostaje do ustalenia związek pomiędzy cząsteczkami glinu a kwasem moczowym. Adiuwanty glinowe mogą wpływać na komórki bezpośrednio oraz pośrednio. Uszkodzenie komórek oraz ich martwica aktywują uwolnienie cząsteczek wewnątrzkomórkowych, które zaangażowane są w pobudzenie wrodzonych komórek odpornościowych. Jedną z tych cząsteczek alarmowych jest właśnie kwas moczowy, ale również ATP, białka szoku cieplnego, DNA, interleukina 1-alfa oraz inne. Te cząsteczki z kolei aktywują komórki dendrytyczne. Choć przedstawiłam to w najbardziej możliwie najprostszy sposób, cała aktywacja układu immunologicznego jest o wiele bardziej złożona. Jednak należy podkreślić rolę kwasu moczowego w aktywacji odpowiedzi immunologicznej przez zawartość adiuwantów glinu. I choć można by było pokusić się o pytanie, czy szczepionki na bazie soli glinu wywołują dnę moczanową, to chyba byłoby to zbyt odważne, a co gorsza zbyt daleko idące wnioski. Nikt dotąd nie postawił takiej tezy, a bynajmniej nie podjął się wyzwania jej udowodnienia. Glin jest metalem występującym powszechnie w środowisku i jest codziennie spożywany z pożywieniem i wodą. A podczas analizy blasków i cieni adiuwantów glinu w szczepionkach wygrywa zwiększenie skuteczności szczepienia niż długofalowe, nieocenione w skutkach następstwa uboczne. Profilaktycznie i od zera. Tylko literatura uczyni z nas bohatera. Do usłyszenia.